Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, a w dzisiejszym odcinku Filip, czyli gwiazda koła fortuny. Warto inwestować, czy może jednak warto sobie zrobić przerwę? No i właśnie, jak zwykle ta odpowiedź nie będzie taka oczywista, ale tak, bohaterem dzisiejszego odcinka będzie ten oto tutaj jegomość, ta postać, czyli Filip. Możemy kręcić teraz tym kołem. Jak widzicie, ja nie kręciłem zbyt dużo, nie mam ani jednej jego rzeźby. No i cały czas jeszcze się zastanawiam, czy w ogóle go odblokowywać, ale o tym może opowiem troszeczkę później. Jeśli chodzi o te umiejętności jego, to też nie będę się tutaj powtarzał, bo już mówiłem o tym, jest osobny odcinek, do którego zachęcam zobaczyć. Tym bardziej, że pewne rzeczy, które wtedy tylko mi się wydawały, no bo nie widziałem tych testów i jak to wygląda, jakieś takie moje przewidywania, co daje mi jakąś tam satysfakcję, były dobre, tak? Więc pewne rzeczy wydaje mi się, że tutaj przewidziałem, w miarę mi się udało przynajmniej przewidzieć. Ja tak sobie będę mówił, tak czy inaczej. Także fajnie, fajnie. Cieszę się, że czasem coś mi się tam udaje. A dzisiaj zobaczymy sobie już raporty, no bo wiecie, ja może go jeszcze nie odblokowałem, ale przecież zawsze znajdzie się ktoś, kto go odblokuje, wymaksuje i przetestuje. I tym razem w ogóle jest fantastyczna historia, bo tym razem jest to Itachi z Królestwa 3080. Super, bo to jest polskie królestwo i w ogóle bardzo zachęcam, podlinkuję tutaj filmy, z których korzystałem i bardzo zachęcam do subskrybowania tego kanału, bo naprawdę świetna robota. Uważam, że w ogóle bardzo zachęcam do obejrzenia sobie nie tylko tych filmów, ale różnego rodzaju testów, które tam są na kanale, także naprawdę bardzo, ale to bardzo zachęcam, bo fajnie to jest zrobione i graficznie, i w ogóle wszystko. Bardzo fajny kanał, także myślę, że damy radę. Musimy tutaj naszych wspomagać, także wrzućcie tam suba, a ja się już będę odnosił właśnie do tych raportów, więc dzisiaj nie od Cizgula, nie jakieś tam inne jeszcze kanały, tylko właśnie tutaj od Itachiego pokażę Wam te testy. Nie będę się też rozwodził nad tym, jak one zostały zrobione, te uzbrojenia i tak dalej, i tak dalej. Przyjmijmy, że wszystko jest świetnie na potrzeby tego odcinka, bo te różnice, powiedzmy, nawet gdyby nie było, to nie będą aż takie duże, więc to nie jest jakieś, tak wiecie, robione testy robione pod jakąś tezę, tylko sami zobaczycie zresztą, naprawdę zachęcam do obejrzenia sobie tych całych odcinków. Ja tu tylko fragment pokażę z tego, co jest do zobaczenia i bardzo zachęcam, jeśli ktoś jest bardziej zainteresowany, chce zobaczyć jakieś inne combo, to naprawdę warto do tego zajrzeć. No to zobaczmy już, jak ten Filip będzie sobie radził, albo jak sobie radzi już w grze w Rise of Kingdoms. Pierwszy raport, który mamy, to jest raport William Liucze kontra Filip Ashurbanipal. I tutaj, z tego co pamiętam, są zawsze łucznicy. Wydaje mi się, że to jest 100% łuczników, jeśli chodzi o jednostki. Jeśli tak nie jest, to przepraszam, ale tak czy inaczej większość łuczników, no tak to też powiedziałbym, że ma sens. No i cóż, Filip tutaj przegrywa. I wydaje mi się, że w ogóle cały taki był hype, że Filip Ashurbanipal to będzie coś wspaniałego i w ogóle z tą ekspertyzą. Mnie od samego początku jakoś się nie wydawało, że to będzie jakieś nie wiadomo co, no bo ta pierwsza umiejętność Filipa, ja w ogóle, jeśli chodzi ogólnie o te testy, to nie spodziewałem się tutaj jakichś niesamowitych wyników. Mam wrażenie, że niektórzy oczekiwali, że te raporty Filip nagle będzie wygrywać, co ja miałem takie trochę, wiecie, drapałem się po głowie, co w ogóle kaman. Przecież to jest dowódca typowy dla supportu, on nie ma uderzenia z aktywnej umiejętności, które jest naprawdę, jeśli chcemy robić numery, te czerwone, które tutaj widzimy, które są dla nas najważniejsze, no to sorry, musi zadawać te obrażenia od umiejętności, bo tam najczęściej i najwięcej tych punktów zdobędziemy. No ale nawet na takim teście 1 na 1 widzimy, że tutaj Philips Ashurbanipalem przegrywa i cóż, dla mnie żadne zaskoczenie. William Liucze, jeden z najlepszych marszy, które możemy użyć do pola, czy tam, no nie wiem, wydaje mi się, że to spokojnie top 3. Filip, dowódca do supportu, Ashurbanipal nie jest w żadnym top 3, jeśli chodzi o walkę w polu, więc tutaj te wyniki moglibyśmy powiedzieć, że się takich spodziewamy. Ale w sumie plus jest taki, że nie ma tragedii w tym combo, tak? Czyli przegrywa, ale wiecie, dużo innych marszy też by przegrało i niektóre przegrałyby dużo więcej, więc wydaje mi się, że ten test jest taki w miarę spoko, że można by tego marszu używać. Pytanie, jakie mielibyśmy później z nim rzeczywiście osiągi w takim bolu. Tego oczywiście tutaj nie zobaczymy. Kolejny raport to tutaj taka jakby podmianka, tak, w drugą stronę, czyli wcześniej widzieliście Ashurbanipala na drugiej zmianie, no i tutaj widzimy, że ta różnica, popatrzmy jeszcze raz na ten pierwszy raport, no jest bardzo, ale to bardzo niewielka, tak?
jeżeli tak przeklikuję, to możecie mieć nawet wrażenie, że tu się nic nie zmienia. Zmienia się kolejność dowódców, ale osiągi się nie zmieniają. I szczerze też się nie spodziewałem, że Assur jako pierwszy czy jako drugi, że to będzie miało jakieś wielkie znaczenie. Więc tutaj znowu gdzieś tam potwierdziły się moje przypuszczenia. Okej, no i tutaj mamy kolejny raport. Tutaj będziemy mieli Shadżarę z Filipem, Shadżarę jako pierwszą. No i widzimy, że przegrywa. Ale ja myślałem, że Shadżara będzie dobra z Filipem, ale w drugą stronę, czyli nie właśnie jako pierwsza, czyli jako drugi dowódca. Widzimy, że jako pierwsza dostaje oklep, tak jak praktycznie każdy inny dowódca niemalże, z combo Filipem dostaje tutaj od Williama i Liucze oklep, tak? Więc tutaj nie jest to jakaś znowu wielka różnica, którą byśmy zobaczyli. Ale zobaczcie, co się tutaj stanie. W momencie, kiedy zrobimy switch, no i Filipa wrzucimy jako pierwszego i Shadżara jako drugą i Shadżara zacznie się leczyć, no to nagle widzimy, że przegrywamy, ale niewiele, ale to wiecie, przegrywamy na czerwonych numerach, ale nie wiem, czy zauważyliście, że ten pojedynek niejako Shadżara z Filipem wygrali, bo oni zostali w polu, a przeciwnicy przegrali, tak? Mieli tego, wiecie, set face'a. No i skąd to się bierze? To się bierze oczywiście stąd, że Shadżara zaczyna się mocno leczyć. Wydaje mi się, że w ogóle plusy tego combo są takie, jak już mówiłem kiedyś, że Shadżara nie zadaje też obrażeń od umiejętności, tak samo jak Filip. Więc oni oboje jakby na tym nie tracą. Natomiast na tych wszystkich dodatkach, które Filip daje, Shadżara przy swoim leczeniu też te dodatki dostaje. No i dodatkowo mamy tą taką właśnie odporność, tankowność. To nawet lepiej zobaczymy jeszcze za chwilę na innym raporcie. I teraz spróbuję go znaleźć. Nie, tutaj jeszcze mamy Filipa Scipio. No widzimy, że tutaj jest oklep równy. Także to, co mówiłem wcześniej, że te połączenie z Ashurbanipalem w sumie wcale nie jest takie złe, bo będzie takie kilka combo z dobrymi dowódcami z Rise of Kingdoms, gdzie ten Filip już totalnie widać, że o nie, 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 to nie będzie dobre, to nie będzie dobra opcja. No ale tutaj, tu mamy innych przeciwników, co podkreślam. Wcześniej mieliśmy Williama i Liucze. Tutaj mamy Zygę i Hermana, więc powiedzmy, że jest trochę łatwiej, ale znowu mamy podobne połączenie, czyli Filip jako pierwszy, Shadżara jako druga, czyli wiecie, zwykle to nie robi większego znaczenia. Widzieliście, jak pokazywałem wam, jak było z Ashurbanipalem. Czy był pierwszy, czy drugi, to tam prawie, że żadna różnica. Natomiast tutaj różnica jest bardzo duża, ponieważ Shadżara, kiedy używamy ją jako drugiego dowódcy, to jest praktycznie zupełnie inny dowódca. Nagle z dowódcy, który zadaje po prostu olbrzymie obrażenia od aktywnej umiejętności, przeradza się w dowódcy, który w ogóle nie zadaje obrażeń od aktywnej umiejętności, a tylko od tego tam leczenia, odłamka leczenia, jak to nazwiemy. W tym przypadku jest to lepiej, ponieważ widzimy, że w pewnym momencie Shadżara zaczęła, wiecie, swoje leczenie, natomiast Zygę z Hermanem już nie wytrzymywali. Ten raport jest dobry, ale popatrzcie sobie na to, ile zostało jednostek. Zobaczcie, z 210 000 Shadżara i Filip ma nadal 178. Jak sobie zobaczycie ten filmik, co polecam, no to praktycznie wiecie, tam nawet nie zmieniło koloru na żółty ten marsz Filipa, czy może zmieniło na chwilę, a później wrócił na ten biały kolor, czy naprawdę niewiele procent tego marszu ubyło, natomiast no, Zyge i Herman niestety musieli się pożegnać. Ten raport też pokazuje jedną rzecz, bo wiecie, przy takiej sytuacji, gdzie jeden marsz ma, wiecie, tam, nie wiem, 80% swojego składu, a drugi umiera, to zwykle ten raport nie byłby aż tak dobry jakby na niekorzyść Zygę, w sensie, że dostaliby dużo większy oklep. Gdyby to był jakiś inny marsz, to mielibyśmy na przykład 10 000 u nas, a 50 czy 60 000 straciłby nasz przeciwnik. Wtedy ta różnica byłaby po prostu olbrzymia. Tutaj widać jedną rzecz, że Filip z Szararą to też nie jest marsz, który jakoś mocno bije. Oni są po prostu bardzo odporni, nie jest łatwo ubić ich, ale oni też nie biją jakoś bardzo mocno. Bo widzimy, że nawet w takiej sytuacji, która była idealna dla tego combo, w sensie wiecie, Szadżara się leczyła, oni tam cały czas uderzali, od połowy tego starcia już było widać, że Zygę z Hermanem przegrają tę bitwę i przegrywali z Kretesem. Już wiecie, każdy w pewnym momencie tym marszem Zygę Herman normalnie by się wycofał, ale tutaj jest to test, więc nikt się nie wycofuje. No i właśnie na tym teście wyszło tak, jak wyszło. Myślę, że gdyby to były takie zwyczajne warunki i ten gracz z Zygę Hermanem się wycofał, to mielibyśmy ten raport wyrównany, a może nawet na korzyść Zygę i Hermana. Tak czy inaczej, wydaje mi się, że to połączenie jest po prostu najlepsze, jeśli chodzi właśnie Filip, Shadżar. Wydaje mi się, że to jest
najlepsza opcja. Okej, tutaj mamy jeszcze jedno porównanie. Znowu mamy tego Filipa z Ashurbanipalem, tym razem kontra łucznicy, no i widzimy, że tutaj też przegrywa. Więc jeżeli te dwa ostatnie sobie porównamy, właśnie tą Shadżarę z Filipem, która wygrywa i robi lepszy raport, do Ashurbanipala, to wydaje mi się, że tutaj wynik jest 1. Dwóch rzeczy tutaj brakuje i wiem, że o tym powiecie. Jedno to nie ma tutaj Ragnara, więc nie wiemy, jak Filip będzie sobie radził z Ragnarem. Wydaje mi się, że nie będzie to duża różnica, że to nie będzie tak, że z Ragnarem nagle oj, 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 super ekstra. Wydaje mi się, że to będzie porównywalne, przepraszam, do tego, co widzimy z Ashurbanipalem. E, Może trochę lepiej, może trochę gorzej, ale coś w tym stylu bym powiedział, że to po prostu będzie. Nie ma tutaj też raportu z Trajanem. Podejrzewam, że tutaj Apache po prostu Trajana nie miał, albo no nie wiem, chyba że jakoś przeoczyłem. Wtedy przepraszam. Tak czy inaczej, widziałem gdzie indziej, no i to połączenie z Trajanem, no jest po prostu zbyt miękkie. Znowu, wiecie, support supportem, ale bez przesady. Wydaje mi się, że każdy marsz w Rise of Kingdoms jednak trochę chociaż musi bić, tak? Więc to jest taki marsz, który by za bardzo nie miał bicia, a myślę, że też gdyby się pojawiali razem w polu i gdybyśmy wiedzieli, że to jest A, marsz, który nie bije mocno i B, marsz, który dużo daje naszym przeciwnikom, więc w sumie dobrze jest go zdjąć, no to absolutnie to będzie cel do zniszczenia numer 1. No i to mnie prowadzi do podsumowania, gdzie będę mówił o Filipie. No i właśnie z tym Filipem to jest tak, że nawet jeżeli ten marsz, który trochę mi się udało przewidzieć, bo to, co właśnie myślałem, to sobie myślałem, że Filip może gdzieś tam przebudzić Shadżarę i to jej leczenie i oni mogą tutaj ze sobą dobrze zagrać. I wydaje mi się, że z tych wszystkich par, które widziałem do tej pory, to jest właśnie najlepsza. Czyli Filip i Shadżar używani razem. Filip jako pierwszy, Shadżar jako druga. Tylko tutaj będzie to miało naprawdę dużo minusów, i dla większości graczy powiedziałbym, że takie combo jest albo bezsensowne, albo w ogóle nieosiągalne. Ponieważ po pierwsze, jeżeli weźmiemy sobie Filipa jako pierwszego, to będziemy musieli jakby, nawet powiedzmy, że damy im 100% łuczników, tak? Czyli że możemy sobie wtedy ekwipunek zrobić spokojnie pod łuczników. Jeśli chodzi tam o formację, to czy pójdziemy właśnie, no wydaje mi się, że bez sensu, tak? No bo nie ma wtedy, wiecie, obrażeń od umiejętności, wtedy może bardziej ten echelon, albo może coś od leczenia, żeby ta Shadżara trochę mocniej biła, to już zależy. Myślę, że trzeba by znowu pokombinować trochę nad formacją, więc pierwsze to już jest, że formację musielibyśmy sobie zmienić. Ekwipunek powiedzmy, że możemy używać, jeśli mamy jakichś odłuczników, ale talenty musielibyśmy używać z leadershipu, no bo tutaj nie mamy jakiejś super. Mamy wsparcie u Filipa, to spoko, to te talenty, wsparcie się na pewno nam przydadzą, natomiast wszechstronność to jest totalna lipa. No i przywództwo to jest trochę mniejsza lipa, ale jednak nadal lipa. Wolelibyśmy jednak tutaj mieć, nie wiem, talenty łuczników, czego oczywiście nie będziemy w stanie w tym combo zrobić. Po drugie, nie jest to combo, które mocno bije, ale ogólnie, no tak jak już mówiłem, Filip to jest dowódca do supportu, a nie do bicia. On ma sprawiać, szczególnie z tą swoją pierwszą umiejętnością, że nasze pozostałe marsze będą robiły super raporty, a nie to, że my będziemy robić tym marszem akurat super raporty. Więc czego my byśmy chcieli od takiego marszu z supportu? Żeby oczywiście jak najwięcej dawał naszym pozostałym marszom, ale też będziemy chcieli, żeby on był jak najbardziej odporny, w sensie takim, żeby nie umierał jako pierwszy, żeby nasi rywale też może nie chcieli koniecznie go atakować, więc będziemy potrzebowali tutaj mocnych na nich rzeczy, mocnego ekwipunku i mocnej też odporności. Wydaje się, że Philips z Szarżarą tą odporność mają, bo te raporty trochę to pokazują, nie? Szczególnie jak mamy te leczenie. Tylko to jest, wiecie, no 1 na 1 jest ta odporność. Podejrzewam, że w wielu sytuacjach ona też by była, ale jeżeli nasz rywal zdecyduje, że naprawdę będzie chciał zniszczyć ten miarz i jako pierwszy atakować, no to wtedy będzie ciężko. Oczywiście to jest wszystko teoretycznie, jeżeli w ogóle widzimy ten marsz. Bardzo często, wiecie, gramy na takim oddaleniu na kropkach i często nawet nie widzimy, kto jest kto, albo pijemy z pierwszego z brzegu, bo tak jest po prostu najlepiej często. Więc to znowu z tym targetowaniem ja bym był spokojny. Znowu to tak nie będzie najgorzej. Tak czy inaczej, czy nam się to będzie opłacało? To jest odwieczne pytanie. Czy lepiej jest mieć piąty marsz, taki, który po prostu bije mocno i robi dobre numery sam z siebie, czy lepiej mieć piąty marsz taki, który będzie wspomagał nasze pozostałe marsze? No i tutaj musicie sobie sami odpowiedzieć. Ja raczej w Filipa nie będę inwestował, bo jakoś nie wiem, Trajan też mi się niespecjalnie podoba. Ja nie wiem, ja chyba nie mam po prostu psychiki,
pod tych dowódców supportu. Jeśli w bolu nie zobaczę albo ludzie nie zaczną jakoś super przesadnie tego Filipa chwalić, pokazywać raporty, to nagle ich inne marsze robią fantastyczne rzeczy, to chyba się jednak do niego nie przekonam. Ja też tych pozostałych marszy nie mam jakichś takich super mocnych, żeby mi to wiele dawało. Raczej nie gram na przykład 6-7 marszy, a uważam, że Filip jako 6. marsz albo jako 7. marsz to jest naprawdę fajna sprawa. Ja wiecie, że do tego jeszcze używam tych jednostek dystansowych, więc niekiedy wchodzę do bola nie 5 marszami, a 4, więc wiecie, nie wszystkie moje marsze byłyby, tak, że tak powiem, buffowane tymi dodatkami, które on daje. Podejrzewam, że znowu, gdybyśmy jako drużyna się zdecydowali grać dużą ilością Filipów, to wtedy też by było świetnie, no bo są te dodatki. Podejrzewam, że na Arce Ozyrysa on może być świetny, czy tam nie wiem, jak ktoś lubi ten Kanion, to też podejrzewam, że w Kanionie może być bardzo dobry. Ale tak ogólnie rzecz biorąc, wydaje mi się, że to, co też trafiliście i mówiliście o tym często w komentarzach, że poniekąd to jest prawda, że to jest dowódca taki mocno pod wielorybów. Dlaczego tak mówię? Bo taki bardzo dobry dowódca, który ma, wiecie, bardzo dobry ekwipunek na te 5, 6 czy nawet 7 marszy, wymaksowaną technologię KVK na Season of Conquest, to spokojnie może sobie pozwolić na taki marsz, ponieważ jego marszy ludzie jednak starają się unikać, to po pierwsze. 2. Marsze takiej osoby nie umierają tak szybko, czyli jakby wystarczająco długo ten Filip zostanie w polu, żeby dawać te dodatki pozostałym marszom, a on jeszcze wtedy nie ginie, tak? Więc jest w stanie dłużej się utrzymać, no bo wiadomo, takich graczy z wymaksowaną technologią raczej bardziej nie chcemy atakować niż chcemy atakować, tak? Tym bardziej, jeżeli ten marsz gdzieś tam by się udawało, nie, no nie, trzymać z tyłu, to raczej będzie ciężko, ale tak czy inaczej, jeżeli on jest dosyć odporny, to tym bardziej ludzie nie będą chcieli w niego uderzać, a tutaj przypominam, że naprawdę premia do punktów życia łuczników w połączeniu właśnie Shadlar i Filipa jest olbrzymia i myślę, że to robi bardzo dużo i myślę, że to z kuli odporności tego marszu ogólnie będzie robiło bardzo dobrze, więc jest to marsz odporny, jest to marsz, który wspomaga nasze pozostałe marsze, ale czy tak naprawdę będziemy go chcieli? Myślę, że nie do końca. Myślę, że te osoby, które grają już wiecie, jak w ogóle jako free to play albo tacy low spenderzy, radziłbym się naprawdę 2 razy zastanowić, zanim zainwestujecie w tego Filipa, bo może się okazać, że wiecie, że dla takich super wielorybów to połączenie Filip Szadar będzie ekstra. Będą, wiecie, będą te dodatkowe buffy. Nawet sam w sobie ten marsz może robić całkiem niezłe numery, polegając na swojej odporności. Ale kiedy wy zastosujecie ten sam marsz, ale będziecie już mieli wtedy, wiecie, dużo gorszy ekwipunek, dużo gorszą technologię KVK, inny w ogóle status tego, jak wychodzicie w polu i kto was atakuje, a kto was nie atakuje. I nagle się okaże, że wiecie, że jak stryknięcie palców ten wasz marsz będzie dosyć szybko umierał. Także tyle z recenzji. Nie chcę jakoś super sugerować. To jest dowódca, który jest w ogóle drugi dzień w grze, więc jeżeli oczekujecie ode mnie jakichś, wiecie, takich super określeń, to nie mam. Bardzo ciężko, a przecież przydałoby się, najlepsze byłyby takie, wiecie, jakieś super idealne testy, 5 marszy na 5 marszy i wtedy moglibyśmy rzeczywiście zobaczyć, że wiecie, ktoś gra 5 marszami i tego Filipa ma, a druga osoba nie ma i wtedy możemy zaobserwować, ale takie testy jest naprawdę cholernie ciężko zrobić i żeby one były jeszcze takie, że rzeczywiście możemy się gdzieś na nich oprzeć, to wydaje mi się, że jeszcze trudniej, bo niekiedy możemy użyć dokładnie tych samych marszy, nie zmieniając nic i będziemy mieli 3 w zasadzie można powiedzieć przeciwne rezultaty, tak? Czyli jakiś wyrównany w jednym wygramy mocno, w trzecim przegramy mocno, mimo że wszyscy cały czas używali tych samych marszy i atakowali się nawet w tej samej kolejności, bo to jest kwestia niekiedy tego, jak te marsze między sobą zaczną się układać, kiedy wchodzą ze sobą w interakcję. Także no tutaj jest bardzo ciężko. I jeszcze nie wiem. Natomiast jeśli nie jesteście jakimiś super wielorybami, to ja bym się tak wstrzymał. Albo po prostu bym sobie go odblokował i poczekał jeszcze pewnie na kole fortuny nam się Filip zdarzy, jeszcze będzie na niego czas. A tak już w ogóle pobocznie, to co ciekawe, zobaczcie co nam się tutaj pojawi. Zygel Young w ofercie dziennej. Wow! Wow, wow, wow. Uważam, że to jest naprawdę świetne. Jeśli ktoś jeszcze Zygę nie ma, to naprawdę polecam. Jeśli lubicie tą ofertę dzienną, no to naprawdę chyba pierwszy raz od dawien dawna jest tutaj ktoś, kogo tak bardzo opłaca się zrobić, jak właśnie Zygę Lianga. Dobra, nie przedłużam już tego i tak długiego odcinka. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeśli dotarliście do tego momentu, to tym bardziej Wam dziękuję. Trzymajcie się i do następnego razu. Cześć.